Gościmy dzisiaj na Kaszubach, we wspaniałym miejscu nieopodal przepięknego, potężnego jeziora. W dzisiejszym odcinku ukażemy Wam całą filozofię Tiny House z innej perspektywy niż ludzie widzą ją zazwyczaj, bądź niż generalnie większość ludzi ją w jakiś sposób ocenia. Znajdujemy się przed domem pary ludzi niespełna 60-letnich, którzy są już bardzo blisko emerytury, którzy w pewnym momencie swojego życia stwierdzili, w momencie jak już wychowali dzieci, w sytuacji jak już ich drogi zawodowe zaczęły dobiegać końca, stwierdzili, że chcieliby spróbować innego życia, chcieliby zrealizować marzenia, których nie mieli szansy zrealizować wcześniej. Sprzedali swój potężny dom, swój potężny murowany dom. Małą część tak naprawdę z środków, które zgromadzili, przeznaczyli na zakup i na organizację tutaj naokoło całej, nazwijmy to, infrastruktury, jeżeli chodzi o tiny house, jeżeli chodzi o taras, o piwniczkę na wino, mały domek narzędziowy, coś po prostu niesamowitego. Jesteśmy w tak wspaniałym miejscu. Ja się tak bardzo cieszę, że dzisiaj możemy tutaj być. W każdym razie ich historia pokrótce wygląda tak, że dzięki środkom, które zgromadzili ze sprzedaży domu i wyrwania się tak naprawdę z mieszkania w jakimś potężnym domu, w którym bardzo dużo energii, pieniędzy, czasu pochłaniało sprzątanie i wszystkie inne czynności, które trzeba, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć, żeby ten dom utrzymać. Dzięki temu byli w stanie pozwolić sobie na zakup tego domu, a za pieniążki, które im pozostały, mogą teraz podróżować po miejscach, mogą odwiedzać miejsca, o których zawsze marzyli. Bardzo duża część życia, mieszkając w tiny house, toczy się tak naprawdę naokoło tego domu. Bardzo ważna jest działka, bardzo ważna jest lokalizacja, ale moim zdaniem i z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że bardzo ważne jest też wszystko, co uda nam się czasami szybciej, czasami powoli gdzieś naokoło tego domu zbudować. W tym momencie znajdujemy się na tarasie, który ma ponad 40 m². Jego duża część jest zadaszona. Wygląda to tutaj po prostu fantastycznie. Chcielibyśmy Wam to wszystko tutaj pokazać, jakie tak naprawdę to jest wspaniałe miejsce i jak duże możliwości daje nam posiadanie małego domu, ale wielkiego tarasu. Obok znajduje się wspaniałe jacuzzi, które moim zdaniem jest fantastycznym miejscem na relaks. Następnie znajduje się dość duży domek narzędziowy, w którym tak naprawdę klient zgromadził sobie jakieś niezbędne narzędzia, rowery, drabiny, wszystkie rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby egzystować, a którymi nie chcemy tak naprawdę zapychać naszego domku. Następnie przechodzimy do piwniczki, która jest moim zdaniem fantastycznym pomysłem i muszę przyznać szczerze, że jak pierwszy raz ją zobaczyłem, będąc tutaj, stwierdziłem, że koniecznie muszę zbudować też coś takiego u siebie. Jest to po prostu miejsce, moim zdaniem, strzał w dziesiątkę, szczególnie dzisiaj, kiedy mamy ponad 30 stopni. Tutaj w środku znajdują się wina, znajduje się woda, znajdują się wszystkie rzeczy, które chcemy utrzymać w chłodzie, warzywa. Piwniczka jest izolowana. Jest to po prostu dla mnie niesamowita budowla i uważam, że w bardzo wielu miejscach powinna tego typu piwniczka się znajdować. Domek zbudowany jest na 6-metrowej ramie. Jego szerokość wynosi 255 cm, tak jak wszystkich tiny house. Jego wysokość od ziemi do kalenicy, czyli do najwyższego punktu, wynosi 4 metry. Został pomalowany moim zdaniem fantastyczną czerwoną farbą, która zdecydowanie wyróżnia go spośród innych budynków, nawet tego typu, ponieważ jest to bardzo śmiały kolor. Obok, tak jak widzimy, domek narzędziowy, jak i piwniczka są utrzymane w tej samej tonacji, co moim zdaniem bardzo fajnie wygląda i wszystko ze sobą spójnie gra. Tak jak mówiłem, ci Państwo mieszkają tutaj od 2 lat, więc wszystkie drzewa, wszystkie rośliny są jeszcze całkiem małe, ale nie jestem sobie nawet w stanie wyobrazić tego, jak pięknie tutaj będzie za 5 lat, kiedy to wszystko porośnie, kiedy tak naprawdę te rośliny przejmą tutaj trochę dowodzenie nad tym miejscem, więc myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy weszli do środka i żebym pokazał Wam, jak domek wygląda od wewnątrz. Witam Was we wnętrzu tego wspaniałego tiny house. Tak jak już mówiłem, dom ma 6 metrów długości.
2,55 szerokości, a wydaje się naprawdę mega przestrzenny, za sprawą też dużej antresoli, na której bez problemu wyśpią się 2 osoby. W tym miejscu znajduje się kanapa, która po rozłożeniu tworzy spanie 150 cm, więc to uważam też jest naprawdę wspaniałe rozwiązanie. Bardzo podoba mi się to duże okno, dzięki któremu mamy widok na ogród, na las i na tak naprawdę całą tą piękną przyrodę, która nas tutaj otacza. Ogrzewanie, które zastosowane jest w tym tiny house, to ogrzewanie podłogowe, jak i klimatyzacja z funkcją grzania. Więc nie ma tutaj możliwości, żeby w zimę ktokolwiek zmarzł. Jeżeli chodzi o kuchnię, mamy tutaj blat, miejsce do przygotowywania posiłków. Mamy klasyczny zlew. Tutaj znajduje się zmywarka, obok znajduje się szafka z koszami do segregacji. Obok zestaw szuflad, duży piekarnik, więc mamy tutaj opcję tak naprawdę upieczenia wszystkiego, zarówno ciasta, jak i pizzy. Dwupalnikowa kuchenka indukcyjna, która moim zdaniem w zupełności wystarcza, i czajnik elektryczny. Obok wiszące szafki, miejsce na kubki, otwarta półka, wygląda to tutaj wszystko naprawdę wspaniale. W tym miejscu znajduje się jednostka wewnętrzna klimatyzacji, która uważam, że jest umiejscowiona w bardzo dobrym miejscu z tego względu, że powietrze dmucha nam zarówno w dolną część, jak sobie ustawimy, jak i na antresolę, gdzie najczęściej jest najcieplej. Obok całego ciągu kuchennego znajduje się lodówka, która nie jest w zabudowie, jest to mniejsza lodówka retro, ale Państwo tak zdecydowali, uważają, że będzie dla nich wystarczająca z tego względu, że do sklepu nie jest jakoś mega daleko, więc nie ma też potrzeby robienia zapasów, a poza tym z tak dużą piwniczką i spiżarką uważam, że tutaj lodówka mogłaby być jeszcze mniejsza, nie? Tutaj znajduje się bardzo dużo szafa, gdzie mamy trzy wysuwane kosze cargo, możemy sobie to wszystko tutaj tak naprawdę wykorzystać jak nam się podoba. Tutaj znajdują się półki na wszystkie jakieś inne akcesoria kuchenne. Po drugiej stronie znajduje się też moduł szafek, w którym ci Państwo trzymają najprawdopodobniej rzeczy. Ja nie będę im zaglądał, bo to już są na zbyt prywatne sprawy. Za tymi pięknymi drzwiami, które są przesuwne jak właściwie w każdym tiny house, znajduje się łazienka, bardzo przestronna, ma tak naprawdę 100 cm na 230-235 cm szerokości, czyli tak naprawdę tyle, ile zazwyczaj udaje nam się uzyskać w tiny house. Duża kabina prysznicowa, duży zlew, toaleta, boiler i wszystko, co tak naprawdę niezbędne jest do utrzymania zarówno swojej higieny, jak i czystości w całym tiny house. Tak jak mówiłem, Państwo są w podróży, polecieli samolotem gdzieś super daleko, nie będę zdradzał gdzie, ponieważ to są prywatne sprawy, ale tak czy inaczej, bardzo się cieszę, że mogliśmy tutaj dzisiaj być. Zapraszam Was do śledzenia naszego kanału, zapraszam Was do tego, żebyście lajkowali, subskrybowali, żebyście komentowali. Ja postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania i rozwiać Wasze wątpliwości. Kłaniam się nisko i zapraszam na kolejny odcinek.